Siemanko, ja nazywam się Dawid Chudy, a wy oglądacie Flow on Snow. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale w pierwszym odcinku nowego cyklu pod tytułem Gdzie na freeride? Cyklu, w którym będę objeżdżał dla was dobre miejscówki backcountry na desce. Postaram się połączyć charakter vloga snowboardowego i poradnika, tak żeby jednym dać tak zwany know-how jak to zrobić, a innym pokazać czym jest ten snowboard i że fajny to jest. Zaczniemy sobie w Japonii od czegoś, co w Polsce jest praktycznie niemożliwe, a jeśli już, to na pewno nie na taką skalę. Będziemy jeździć backcountry w resorcie, czyli mówiąc po polsku, na stacji narciarskiej. Okazuje się, że w Japonii jest to możliwe, mało tego, jest to bardzo dobrze przemyślane i działa naprawdę fajnie. Niseko United, bo to o nim dzisiaj mowa, jest to resort narciarski, który składa się z 4 troszkę mniejszych stacji narciarskich, w których w skład wchodzą Anapuri, Niseko Village od lewej strony, Grand Hirafu i Hanazono. Resort położony jest mniej więcej 2 godziny jazdy pociągiem od Sapporo na zachód w japońskiej prefekturze Hokkaido. Jednym z łatwiejszych sposobów dotarcia na stok ze swojego miejsca zamieszkania jest przejażdżka takim busem. Plusem jest to, że jeśli mamy karnet, to nie musimy płacić za bilety i busy kursują co mniej więcej 20 minut w sezonie. Ale minusem jest to, że lubią się spóźniać i to bardzo często, a w środku jest mega tłocznie, o czym za chwilkę pewnie się dowiemy. No i właśnie odprawili nas z kwitkiem. Niestety, za mało miejsc. Także kolejne pół godzinki czekania albo 20 minut maszerowania do góry. No, chyba wybieram jednak spacer. Żeby tu pośmigać, trzeba oczywiście mieć karnet. Dzienny karnet na 4 resorty to wydatek rzędu 8500 jenów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam kwotę mniej więcej 270 zł. 7-dniowy Open Pass to wydatek 1700 zł. Tak jak widzicie, nie są to jakieś super tanie rzeczy. Szczęśliwie dla mnie, jestem instruktorem, więc dostałem karnet na wszystkie wyciągi na cały sezon z Afriko. Także to są takie fajne, miłe plusy bycia instruktorem. Na terenie resortu mamy do dyspozycji 50 km przygotowanych tras. Wszystko co pomiędzy jest dla nas dostępne pod freeride. Za wyjątkiem 2 ściśle zamkniętych stref, które ze względu bezpieczeństwa są wyłączone, są dobrze oznakowane zarówno na mapie resortu, jak i w terenie, więc tam wiadomo nie jeździmy, ale wszystko co pomiędzy jest dla nas dostępne. I teraz te dwie części, tę część podzieliłbym sobie na 2 części. Pierwsza grupa tras to są trasy łatwe bądź średnio trudne, zazwyczaj osadzone gdzieś pomiędzy trasami w resorcie. Czasami lasy, czasami jakieś otwarte przestrzenie. No i druga grupa, czyli takie miejscówki już trudniejsze, gdzie występuje ryzyko zejścia lawiny i dostęp do tych miejsc mamy przez tak zwane gate'y. No i na tych gate'ach się skupimy. Te miejscówki będę chciał wam właśnie pokazać dzisiaj i pewnie jutro. Skupimy się dzisiaj na wschodniej części resortu, na gate'ach numer 3, 4, 5 oraz 9. Wyjdę trójką na wierzchołek, z wierzchołka zjadę sobie mniej więcej tutaj do tego miejsca. 4, 5 odpuszczam. Dlaczego? Dlatego, że one kończą się w tym samym miejscu, ale są po prostu krótsze, gdyż zaczynają się z niższego pułapu. 9, czyli Gate Waterfall tak zwany, kończy nam się w tym miejscu, bardzo króciutki gejcik. Następnie dojadę sobie do trasy i skończę w tym miejscu, w którym zaczynam, czyli dolna stacja gondoli w Hirafu.
Jednym z ostatnich etapów dostania się na szczyt jest przejażdżka tym oto wyciągiem, tak zwanym pizza lift. Nie wiem, czy go dokładnie teraz widzicie, jak to wygląda. No, siedzę sobie na takim czymś a la kartonu do pizzy, bez żadnego zabezpieczenia, bez żadnej podstawki na nogi, kilka metrów nad ziemią. No, przyjemnie jest, tak. Okej, dotarłem na szczyt. Stąd został już ostatni etap. Musimy wdrapać się około 20 minut na wierzchołek. No i stamtąd już najprzyjemniejsza część naszej wyprawy. Słuchajcie, pogoda tutaj lubi się zmieniać naprawdę w eksplozywnym tempie. Jak wychodziłem, widzieliście sami, jaka była pogoda, a teraz jestem praktycznie pod wierzchołkiem. Sypie śnieg, wieje, aczkolwiek nade mną już zaczynają pojawiać się jakieś takie błękitne przybłyski, więc możliwe, że zjazd będę miał z całkiem fajną widocznością. W każdym razie jest minus 13, wiatr myślę, że będzie tutaj na poziomie mniej więcej 5 metrów na sekundę. Przez noc przybyło 15 cm świeżego śniegu. To, co jest ciekawe i fajne zarazem dla mnie, to fakt, że gatey przez 3, może 4 dni były zamknięte ze względu na dość wysokie ryzyko zejścia lawiny. Więc dzisiaj mamy po tym okresie duże otwarcie. Będzie pewnie sporo ludzi, ale też warun zapowiada się naprawdę bardzo dobry. Okej, słuchajcie, dotarłem na szczyt. Jak widzicie, pogoda znowu nam się zmieniła i jest dużo lepsza widoczność. Sami zobaczcie, jak to fajnie stąd wygląda. Tutaj mamy taką chatkę, w której możemy się skryć i przeczekać na przykład słabą widoczność, tak jak dzisiaj. Grego pochodzę, więc zjedziemy sobie razem, a zjedziemy tą stroną przede mną w dół i lekko odbijamy w prawo. Fajna chatka na szczycie, do której sobie możemy wejść. Zawsze możemy się troszkę ogrzać. Tak to mniej więcej wygląda. No. Spoczko. Okej. No i widzicie, 3 minuty, może dobra, może więcej, może 5 i widoczność już nam się pogorszyła. Ale tak jest dobrze. So we're gonna go pretty much slightly to the left. Yes, right, slightly there. Haha. Yep, here we go. Alright, let's go. Whew. Wow! Haha! Yeah! Whoa! It was great! So pretty much here, I'll just go straight wherever you like. So just go, go, go! You go first. Woo!
Okay, this is a sort of corner. You see the cornice Oh yeah, all it's the way huge. around here. So this kind of the places I said we have to be careful, you know. Uh-huh. But it seems to be stable. Yeah, we're gonna just smash it straight down wherever you like. Ready to drop it! Woo! Woohoo! Straight or a little bit to the left? Maybe a little bit to the left, yeah. Woohoo! I to jest dokładnie miejsce, do którego dojeżdżamy. Ta właśnie dróżka. I w zasadzie z każdego jednego punktu, to wszystko co jest przed nami, tam wszędzie, to dojeżdżacie do tej drogi. Więc generalnie nie da się tej drogi przeoczyć. I tą drogą, jak będziemy szli w górę, to dochodzimy do resortu. Mniej więcej stąd to jest jakieś 10, może 15 minut drogi do góry. Oh my god, it was so good. Okej, jak widzicie, dotarliśmy do trasy. Jesteśmy z powrotem w resorcie, jesteśmy w Hanazono. Idziemy kawałeczek prosto, a później przez las do dolnej stacji. Those very tight trees here. Aha. I've got a friend who broke his board. I came here with a group of friends from France. I tell them, do not go into those trees, they're very tight. Just follow them to the right, you see, all the way to the waterfall. The guy went straight into the trees, he broke his board in half. Oh my In the middle, god. like, just completely crack. And I say, what the fucking told you? Oh my god.
na samym dole. Okej, dotarłem do gate'u numer 9. Łatwy dostęp, podjeżdżamy sobie dosłownie kawałeczek tym krzesełkiem, przechodzimy, gate numer 9. I teraz tak, wszystko to co mamy tutaj po tej stronie to już jest to jest Hirafu, a tu gdzie jesteśmy jest Hanazono. Podjedziemy sobie prosto, później skręcimy w prawo, tam będzie taki fajny stromy zjazd i to co jest ciekawe to będziemy mijać wodospad mniej więcej w tamtym miejscu. Jakieś 10 minut i będziemy pod krzesełkiem. Lecimy. No dobra, zaczynamy gejcik. No ten początek jest taki no niestety dość płaski. Na szczęście tutaj jest na tyle rozjeżdżone, że nie powinno być problemu z przejazdem. Trochę bomb park. Jest, udało się. No jestem dość późno na tym gejcie, więc tutaj raczej już będzie mocno wszystko rozjeżdżone. No, tak jak myślałem. Dobra, spróbuję podjechać troszkę od lewej strony, tam zazwyczaj ludzie w takich ilościach nie docierają, więc może będzie trochę lepszy warun. Okej, no dobra, jest trochę lepiej. I tam na dole mamy wodospad. Wszystko tutaj pode mną to już jest rzeka. Słyszałem, że co roku wpada tam co najmniej kilka osób w zimie. Mam nadzieję, że ja tam dzisiaj nie wpadnę. No i co, przez las, o tutaj nie wiem czy widzicie, trochę wystaje nam tej wody. Jedziemy dalej. Las fajny, ale zdecydowanie zbyt płaski. I w zasadzie z tego miejsca jestem już na zwykłej trasie dojazdowej, zielonej.
Definitywnie jest to najmniej ciekawy gate. Po jakimś czasie, jak jedziemy sobie tą zieloną trasą, to przede mną jest taki płaski fragment, żeby nie musieć wspinać deski, to można sobie skręcić w lewo, tak jak teraz jadę ja, i zrobić sobie taki trawers do gondoli. No całkiem ciekawy ten trawersik. Jesteśmy z powrotem w resorcie pod samą gondolą. I to już na dzisiaj wszystko. A jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, do pozostawienia tej motywującej łapki pod filmem oraz kliknięcia w przycisk subskrybuj. Tymczasem życzę Wam miłego dnia, wieczora, popołudnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!